dzisiejszym wydaniu Izrael bez litości nadal zabija cywili. Temat drugi, prezydent Ukrainy sugeruje, że proponowane krótkotrwałe zawieszenie broni to tylko odwrócenie uwagi od tego, co dzieje się na Białorusi. Będzie również o 10. szczycie inicjatywy Trójmorza, który odbył się w Warszawie. Na zakończenie kilka słów o imigrantach ukraińskich. Przedstawię szacunki ilościowe w poszczególnych państwach i sondaż, ile osób deklaruje powrót po wojnie. Zaczynamy. W środę izraelskie naloty zabiły co najmniej 35 Palestyńczyków, w tym dzieci, w obozie dla uchodźców. Nuseirat. Od wznowienia działań wojennych 18 marca Izrael codziennie atakuje domy i schrony, a granice pozostają zamknięte dla pomocy humanitarnej. ONZ i organizacje międzynarodowe apelują o natychmiastowe otwarcie przejść granicznych i przestrzeganie prawa międzynarodowego, ostrzegając, że wykorzystywanie głodu jako narzędzia wojny może stanowić zbrodnię wojenną. Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzega, że sytuacja humanitarna w strefie Gazy osiąga punkt krytyczny. Po niemal 2 miesiącach izraelskiej blokady zapasy żywności, wody i leków są na wyczerpaniu, a ostatnie dostawy pomocy są właśnie dystrybuowane. Według danych ONZ ponad 1 milion dzieci cierpi z powodu niedożywienia, a kuchnie charytatywne są zmuszone do zamknięcia z braku zasobów. Ukraina. Prezydent Ukrainy w wystąpieniu online na szczycie inicjatywy Trójmorza przestrzegał przed Rosją i skrytykował ideę zawieszenia broni na kilka dni. Kreml ogłosił przerwę w działaniach wojennych od 8 do 10 maja. Zełenski w zdalnym przemówieniu przestrzegał, że tego lata Rosja może zaskoczyć i że przygotowuje coś pod przykrywką ćwiczeń wojskowych na Białorusi. Nie wyjaśnił, o co dokładnie chodzi i jakie jest źródło tych spekulacji. Nawiązał jednak do planowanych przez Moskwę i Mińsk wspólnych manewrów wojskowych, które odbędą się we wrześniu. Zdaniem przywódcy Ukrainy, kiedy Rosja ogłasza ćwiczenia wojskowe, to nagle zaczynają się rosyjskie ataki. Gdzie tym razem? Nie wiem. Ukraina, Litwa, Polska, nie daj Boże, ale musimy wszyscy być przygotowani. Wszystkie nasze instytucje są otwarte, ostrzegł Zełenski. Wezwał wszystkich przywódców do zwiększenia presji na Kreml, aby Putin zgodził się na rozejm w Ukrainie. Wszyscy chcemy, aby ta wojna zakończyła się sprawiedliwie, bez żadnych nagród dla Putina, a zwłaszcza bez ani jednego kawałka ziemi, podkreślił. Cała Europa, a zwłaszcza nasz region graniczący z Rosją, powinna mówić jednym głosem, dodał. Warszawa. W Warszawie na Zamku Królewskim odbył się 10. szczyt inicjatywy Trójmorza, w którym udział wzięli przedstawiciele 23 państw, w tym 12 prezydentów. Głównym tematem rozmów były kwestie dotyczące bezpieczeństwa oraz gospodarki w regionie. Po zakończeniu jubileuszowego szczytu inicjatywy Trójmorza w Warszawie, państwa członkowskie opublikowały wspólne oświadczenie, w którym potępiły rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie. Przywódcy i szefowie państw wezwali także do przyspieszenia procesu akcesyjnego Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej. Potwierdzamy nasze niezachwiane poparcie dla Ukrainy, jej suwerenności i integralności terytorialnej w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, napisano w dokumencie końcowym. Inicjatywę Trójmorza tworzy 13 państw: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Ukraina i Mołdawia mają status państw stowarzyszonych. Partnerami strategicznymi inicjatywy są Stany Zjednoczone, Japonia, Komisja Europejska i Niemcy. A teraz przechodzimy do ilości emigrantów ukraińskich. Według najnowszych danych UNHCR z kwietnia 2025 roku, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, z kraju uciekło około 6 900 000 uchodźców. Z tej liczby 6 400 000 przebywa w Europie, a 500 000 poza nią. Na podstawie danych Eurostatu z lutego tego roku najwięcej uchodźców z Ukrainy przebywa w następujących krajach: Niemcy 1 178 000 osób, czyli około 27% wszystkich uchodźców w Unii Europejskiej. Polska prawie 1 milion, Czechy 400 000, Hiszpania około 180 000, Włochy około 170 000. W relacji do liczby ludności największe obciążenie uchodźcami mają Czechy 36 uchodźców na 1000 mieszkańców, Polska 27 na 1000 mieszkańców i Łotwa 26 na 1000 mieszkańców. Poza Unią Europejską znaczne liczby uchodźców przebywają w Rosji i Białorusi, około 1,3 miliona osób. Na początku wojny większość uchodźców deklarowała chęć powrotu do kraju. Jednak z biegiem czasu te deklaracje uległy zmianie.
W listopadzie 2022 roku aż 74% planowało powrót. Obecnie tylko nieco ponad 40% deklaruje taki zamiar. Główne powody rezygnacji z powrotu to lepsze warunki życia za granicą, dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej, obawy o bezpieczeństwo w Ukrainie, brak perspektyw zawodowych w kraju. Szacuje się, że po zakończeniu wojny do Ukrainy może powrócić od 1 do 2 milionów uchodźców. Oznacza to, że ponad połowa może pozostać za granicą na stałe. Moje podsumowanie. Z pewnością w tragicznej sytuacji demograficznej wielu państw Europy rządy będą zachęcały do pozostania i wcześniej czy później uchodźcy otrzymają obywatelstwo. Jednakże zastępowanie ludzi przez sztuczną inteligencję i robotyzację będzie powodem rywalizacji o pracę, a w takich przypadkach nie trudno o problemy i niezadowolenie społeczne. Podzielcie się swoją opinią na ten temat. Jeżeli chcecie, by przygotować jakieś tematy, które Was interesują, również napiszcie o tym, a ja wykonam dla Was analizę.